Ciekawi ten film, ten kombajn? No tak wielkościowo to ciekawi, bo... Ile wy robicie żniw? 80. 80. No to by wystarczy mniejszy ten wektor, albo mowa. No, wie pan, Chyba, że robicie po sąsiedzku. też się zdarzy, ale mamy krowy, my nie lubimy za długo w polu być. A ile macie krów? Niedużo, no 31 dujek jest, 100 jest przeszło wszystkiego. Z holsztynopryzem Nie, HF-y normalne. HF-y 100%? Już teraz tak można powiedzieć. Tak prawie. Też miałem HF-y 300 krów miałem. A nie życzę, no to jest niewolnicza praca. No, każdego dnia trzeba być na posterunku. No niestety, dzisiaj jesteśmy tutaj, no ale niestety w biegu musimy się wracać, bo trzeba dój wieczorny zrobić. I przez to szukamy takich maszyn troszkę większych, no kosztowo nie za dużych. Ja się pytałem, bo teraz akurat miałem przyjemność rozmawiać z hodowcami, czyli właściwie producentami mleka, bo tak to można nazwać. No to się pytałem, czy umie doić ręcznie. No, ciężko by było. To jest dość ciężko. Nie chodzi o to, żeby doić krowy tak jakby zamiast dojarki, ale usiąść powiedzmy o jedno wiadro. Tak, ale to jest... Wiadro to może niekoniecznie, bo teraz w tych czasach... Wiadro to za dużo? Wiadro to jest przy krowie za mało. Za mało. Za mało. Oj kurde blada. To jaką wydajność macie? 9200 z obory. To już trochę jest, ale to jeszcze jest... To jeszcze nie jest nadmiernie, nie? Czyli to jeszcze zdrowie tych krów jest na dobrym poziomie. Tak ogólnie mówią weterynarzy. Nie, bo jak tam byście przekroczyli, bo można jeszcze tam żyłować, ale to już się mniej opłaci, nie? Czyli za duże koszty weterynaryjne, z tą paszą trudno cyrklować, nie? Kwestia bilansować. No znaczy my na samym mleku nie bazujemy, bo ja mam właśnie trochę dzierżaw i tak dalej. Roślinna, troszkę tak. A czym żywicie krowy? Kukurydza i siano-kiszonki. Siano-kiszonki z lucerny czy trawy? Trawy siane, lucerny, Lucerne też. a dla młodzieży łąkowe idzie. Wszystko wymieszane w paszowozie. Paszowóz. I, no tak, jednolita dawka. Ile razy odpasacie dziennie? 2 razy? Co? Krowy? Doimy? Nie, odpas robicie? Nie, żywienie mają do oporu. Do oporu cały czas. Cały Na stole czas. nasypane Na stole paszowym do oporu. Ale rozwozicie tym Raz paszowozem. dziennie. Raz dziennie. Raz dziennie, przy dużych upałach powinno być 2 razy dziennie, bo te emery się grzeją. No tak. Tylko że ja mam za mało, w paszowozie jest ciężko to wymieszać. Nie popnie No. bo za mało masy. Za mało masy do pocięcia. Aha. No i także raz dziennie, No, a jak zimową porą to tak na 1,5 dnia dawkę, no na łatwiznę idzie. No. To jest mój syn, następca. A też mówi tak, nie można by tak powiedzieć. No chciałbym żeby przejął po mnie gospodarstwo. Dopiero wtedy dostanie status, nie? Następcy. No, tak to można powiedzieć. Ile masz lat? 17. 17 lat. A bierze się za robotę? Ciągnikami jeździć. Ciągnikami. A przy krowach nie lubi, nie? No trochę gorzej. Jak to i młodzi, ale... jak trzeba, to trzeba. Nie, no 17 lat, jeżeli już robisz ciągnikami, od jak dawna ciągnikami robisz w polu? To pan się Od nie małego, pyta, nie? to pan się nie pyta. No widzisz. No Krus czeka tylko na taką informację. Znaczy nie, Krus może się pytać, no Nie. prawo jazdy już ma 16 lat, ma zrobione. Ja wiem, co to znaczy praca w polu, bo jako dzieciak też robię. Tylko powiem panu tak, technologia się zmieniła. Jak ja zaczynałem od 60 po ojcu, No. o jak człowiek się cieszył, bo ja konia też łykam troszeczkę. No. Pamiętam go tylko, nie Jest. pracowałem w niego. A ja pracowałem po nim, No bo jestem starszy. No tak, konia pamiętam, ale jak się ciągnikami pracowało, bardzo miło. Jak już teraz przechodzimy do nowszej technologii, no młodzi w ogóle. GPS-y, te sprawy, Tak. no to ich przyciąga, bo technologia, tak? Siedziałeś w kombajnie tutaj, w tym, czy nie? To musisz tam wejść, a to by trzeba może tego, kogoś zawołać, sobie ci tam to objaśni. Byś wiedział, ojcu byś opowiedział. No i ojca już naciągnął na parę rzeczy. Tak naciągnął, No. ale będzie miał wiedzę i uzasadni, będzie umiał uzasadnić, no to już jest... No, żeśmy opryskiwać kupowali, tak go wziąłem ze sobą na oglądanie. A w jakim kierunku się uczysz? Agrobiznes. Gdzie? Tuchole. To jest rolnicza No szkoła. to jest tak jak kiedyś, tak trochę, ale no agrobiznes to brzmi dumnie, a jakiś kierunek tam jest?
Czy jest to o biznesie tylko? Nie, to jest rolnicza szkoła. Ale jest mechanizacja i rolnictwo, uprawa, tak? Tak. Wszystko jest? Kto ma takiego? I rachunkowość. Mają praktyki takie i z gospodarstwami związane i No to będziesz fachowcem, jak skończysz. W której klasie teraz? Trzeciej. A to jest ile? 4 lata? 5. 5 już po tej nowej. I matura, nie? Ja myślę, że jak już jesteście, to jest taka okazja, tym tak zwanym jokerowym, nie? Oglądamy. Ale sobie zobaczycie sami w środku, tylko ktoś tam teraz jest. Musimy odczekać albo... Oglądamy Jokera, tutaj właśnie pana też poznałem z filmów i tak dalej. Bo, Obserwujemy. a tego znacie? Tego też. Też znacie, nie? Dziecko. Bo jest, oni znają ten jokerowy kombajn, czyli tenże. Chcą mieć kombajn, którym szybko zrobią żniwa, bo ja mówię, wektor by im starczył, ale mają krowy i chcą mieć, nie tracić czasu. No to ja mówię, Ale my chcemy się rozwijać, tylko Chcą się że rozwijać. czas to, znaczy czas. Czas jest tym, ale ziemi ciężko już weszła Unia, weszły dofinansowania, rolnicy się rozwinęli. tak, Nikt nie chciał na ziemi pracować wcześniej, przy słabszym sprzęcie. tak. Jak Unia weszła, trochę się rozwinął sprzęt, rolnicy mają trochę lepszego sprzętu, chcieliby produkować i umną produkować, mają na czym produkować, tylko nie ma na czym, bo nie ma obszaru. Ale teraz jak będziecie zmechanizowani, a ktoś inny nie będzie, to kiedyś, o już ty, może jeszcze ojciec, a może ty, powiesz, to ja bym kupił, to albo bym wziął w dzierżawę, nie? Tak. Jest zawsze możliwość, bo masz Łatwo maszynę, jest nie? powiedzieć, No. ale mieć grunt do wzięcia. Gorzej z wykonaniem. Ale rozejrzeć się, może sąsiedzi tam mają. No, nie jest taka łatwa nie jest sprawa. łatwa sprawa. Bo w jakim- Akurat u nas jest takie zagłębie, że kawałka się nie Bo w jakim można. powiecie jesteście? Tuchola. Tuchola, tam jesteście. Tak, powiat Tuchola. Bardzo ciężko. To jest taka... Łód ziemi, nie? Tak, Dzierżawy też. Dzierżawy też jest. No. Drogie Och, dzierżawy. Można trochę... To trochę dużo, nie? Tak, jeszcze kto krowy ma, to dokłada do interesu. Ale na gołej ziemi nie Janek, uciągnie zobacz, tego. kiedy byśmy mogli wprowadzić kandydata na następcę, bo on jeszcze nie ma statusu następcy, do kombajnu, żebyśmy pokazał. Pewnie, to zaraz tam sobie wejdziemy. Nie? Bo niech zobaczy, po prostu niech zobaczy. No. Jest okazja, a on jest produkt specjalistą, nie? Lepiej się zna na tym jak ja. Ktoś musi. Oglądamy nowinki, no, oglądamy ciekawostki, czy on tutaj filmuje, u Jokera też obserwujemy. Fajnie, że pokazujecie to przez jakiś chociaż tam kanał. Chociaż można zobaczyć, można popatrzeć. No jakiś ale- pogląd można mieć, nie? Wtedy, Tak. taki szerszy. Mamy duże porównanie, bo też troszkę maszyn tam kupujemy. Tylko nas jedno zastanawia, kupujemy trochę maszyn, właśnie obsługa serwisowa, pogwarancyjna i tak dalej. Z tym jest u nas jeszcze w Polsce Zwykle kłopot. tak, ale z nami tu nie ma problemu, bo my zapewniamy serwis, nie? Jest 2 lata gwarancji. Ja trochę maszyn kupiłem prawie od Korbanka, może nic jeszcze nie nabyłem, a może w przyszłości coś Trzeba nabędę. kiedyś spróbować. Powiem tak, są z niektórymi, bo w Polsce żyjemy i polskie maszyny chcę kupować i promować przykładowo. Trochę ciągnik i kombajn to akurat nie, ale mamy maszyn dużo polskich i z niektórymi firmami naprawdę jest ciężko o serwis, o takie sprawy. Przyznanie się do błędu, że coś źle wykonane jest, Tak. coś poprawić. Jedną polską firmę, kurde, to naprawdę chwalę i będę chwalił. Nie wiem, czy mogę, to on tutaj nagrywa, ale Prowadzą nawet sprzedaż. prowadzicie pewnie sprzedaż Samasza. No jasne. Oczywiście. Samasz, no, rewelka. Powinny inne polskie firmy od tej firmy się uczyć obsługi klienta. Jesteśmy ich dealerem i my sprzedajemy dużo ich maszyn. Nie? Czyli w zasadzie Ja mam jesteśmy- 3 maszyny ich i naprawdę jestem mega zadowolony z serwisu, z obsługi klienta i tak dalej. Tam Marcin Kuca, Dzień dobry, Andrzej. Banek. Cześć. Także inne firmy naprawdę, jak tutaj gdzieś to puścisz czy nie puścisz, to tam jest ten, ale naprawdę od Samasza firmy powinni się inni uczyć serwisowania. Oni wiedzą, jaką maszynę kupiłem, kiedy kupiłem, z jakim numerem, jakie części mi są potrzebne, kiedy ją kupiłem, wszystko wiedzą. To jest właśnie firma, my też mamy z nimi dobrą współpracę, I wieloletnią. przyślą swój serwis, który się na tym zna, bo co z tego, że ja kupię od dealera czy od przedstawiciela maszynę, Tak. oni przyjadą i
ale my się na tym nie znamy. I dla mnie to jest kłopot. Ja chcę mieć to szybko uszykowane, bo to maszyna chodzi 2 tygodnie w sezonie. Bo zależy jaka maszyna, nie? Pan zobaczy, ile trwało, dopiero zaczęliśmy rozmowę, kogo my już tu mamy. On się będzie wami opiekował, to jest wasz opiekun, Marcin Kuca. No Już się przedstawił. szkoda, że tak późno się Będzie, spotkaliśmy, ale już jest. On jest specjalistą od kombajnów, na każde pytanie odpowie. Aha. Ja rządzę w firmie, tam jest mój syn Adam. Także macie obstawę. Jak chodzi o opiekę serwisową, no to już mogę szefa serwisu tutaj wam przedstawić. My właśnie dlatego, żeśmy firmę rozwinęli, że kładliśmy bardzo duży nacisk na serwis. My nie jesteśmy dużymi gospodarzami. No tak, Ale- dużymi. Myśmy zaczynali, kiedy największe gospodarstwa indywidualne miały 20 hektarów. No ja po ojcu też dostałem 16. Także no duży, nieduży. Wtedy w tamtym czasie, czyli tam początek lat 90. rolnik indywidualny, który miał 80 hektarów, to już było to było nie? Nie? To jak ciągnik z napędem już miał, no ja cię kręcę, to już był gospodarz, nie? Ja myślę, że wy kombinujcie, żeby tutaj on jest już jest na 3. roku nauki w agrobiznesie, nie? Czyli za chwilę gdzie robił pracę maturalną, nie? Czy tam maturalną pracę, maturę, nie? A potem, a co później, co będziesz się uczył dalej, czy nie wiesz? Jeszcze nie On ma wiesz. chęć tacie pomagać. Pomaga. Ktoś musi. No, bo wie pan dobrze, co, że w gospodarstwie jest tak, ja nie jestem aż takim wiekowym człowiekiem, ale zdrowie mi już szwankuje, bo kręgosłup wysiada. Niestety w gospodarstwach wysiada. No tak. Jak się coś robi. No i od dzieci liczymy o tę pomoc. Może z ojcem? To jesteśmy w kabinie. Pierwsze to na pewno Ci się rzuca w oczy. Masz regulację kierownicy w 3 miejscach. Tak naprawdę możesz sobie to zregulować jak Ci się podoba. Jak sobie ją dobrze wyregulujesz, to widoczność na całą kosę jest bezproblemowa. Czyli łatwo. Ogólnie Rostelmasze mają fajnie wysuniętą gardziel do przodu. Że no nie to zawizanie, co kręgosłup już nie boli. A nie daj Boże jeszcze poległe i pod słońce to ten. Teraz tak, Acros to jest 2021, już ma nowy wyświetlacz, jest z nim założony. W tym momencie radio jest zbudowane. Dostajesz dodatkowe miejsce puste, najlepiej na CB, żeby łączność z odbiorem. Całe sterowanie główne headerem. Hydrostat jest na lince, czyli po prostu pchniesz sobie go do przodu, zostawiasz go w tym miejscu i on taki wydatek olejowy daje na hydrostat i utrzymuje prędkość. Podnoszenie, opuszczanie headera, przechył boczny, no bo to już jest kopiowanie hydrauliczne. Dokładnie, motowidła, jedynka, zatrzymanie. 1 i 2 jest odpowiedzialna za kopiowanie terenu, bo tutaj jakby kopiowanie terenu można odbywać się w 3 opcjach. Poziomowaną gardziel. Dobra, tutaj masz poziomowanie poprzeczne na hydraulice. Tutaj masz czujniki na boku headerów. Możesz zrobić opcję na gardzieli, że Ci trzyma wysokość, a trzecią opcją jest, że są siłowniki w akumulatorach, czujniki ciśnieniowe w akumulatorach hydraulicznych. W tym momencie możesz, jak chcesz jechać coś niskopiennego, jakąś roślinę, no to w tym momencie możesz zrobić docisk do gleby i on wtedy będzie na przykład 30 barów sobie dociskał. Powoli jedziesz, jak zróżnicuje mu się ciśnienie, on to będzie się on podnosił albo opuszczał. Dokładnie. Dokładnie, czyli tutaj, jeżeli chodzi o obsługę samego kombajnu, odpalanie headera, odpalanie mocarni na grzybkach, obroty masz tutaj szybkie, wolne, oczywiście tam robocze w Acrosie to jest około 2000, potem masz taki jałowy, to jest żółw, czyli to jest takie na postoju 800 obrotów, ślimak, żółw to jest takie 1200 obrotów. Oczywiście jeżeli będziesz chciał gdzieś tam coś testować, no to możesz sobie te obroty zatrzymać w odpowiednim momencie jak chcesz. W tym momencie w Acrosie masz tak, prędkość motowideł na pierwszym guziku. Motowidła są na motorze hydraulicznym, czyli w tym momencie masz adaptacyjnie do prędkości jazdy możesz ustawić. Oczywiście jak masz polegnięte i chcesz je przyspieszyć sobie, żeby szybciej gryzły, żeby Ci trochę to pomogły podnosić, także można sobie wymusić ich stałą prędkość. Następnie masz bęben, wiatr i szczelinę klepiska. No to tutaj na pewno tam wiesz, że po prostu masz ten system opuszczenia klepiska, to masz pedał przy nodze prawej, tak jest. Nie naciskaj, bo nie wiemy, czy ktoś palców nadaje na targach, nie trzyma. W tym momencie jak go naciśniesz, to klepisko wypada z zaczepów
i masz maksymalną szczelinę. Plus jest to, że wiesz, jak już się przyzwyczaisz do tego, jak chodzi maszyna, to ty będziesz czuł, kiedy ona ma się zapchać. I w tym momencie klikniesz sobie to, on tam trochę wyrzuci z tyłu, podciągniesz klepisko, jedziesz dalej, nie masz odtykania.